Chciałeś, Bartek, żurku? Masz żurek. Moi drodzy, po co ten pośpiech? Co my tak od razu w lokalu zaczęliśmy? Cofamy się mniej więcej 2 godziny, a PL w tym czasie wypije sobie browarek. Od razu lepiej. Zaczynam od początku. Witajcie YouTube, witajcie osoby subskrybujące ten kanał. No i oczywiście witajcie osoby, które weszły albo z polecenia, albo przez przypadek. Dzisiaj wybieramy się do Barnsley i miejscówka nazywa się Salt and Pepper. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu facebookowo już śledzę tą miejscówkę i z tych postów pisanych tam widać, że naprawdę wsadzają kawał serducha w tą miejscówkę. Jestem naprawdę podekscytowany, że w końcu PL tam jedzie. Po fotkach, jakie jesteście w stanie zobaczyć na tym Facebooku Salt and Pepper, można stwierdzić, że to jedzonko naprawdę wygląda smakowicie. Tylko że my nie sprawdzamy zdjęć, a sprawdzamy faktyczny stan jedzenia, czyli porcje, smak, ceny, vibe miejsca. A dla nowych widzów, którzy tutaj przeszli przez przypadek albo z polecajki, pamiętacie, że na koniec dajemy werdykt, susza albo smaczy. No i co? Zostańcie do końca. Barnsley. Kolejna miejscówka, którą PL dzięki temu pomysłowi na kanał będzie w stanie odwiedzić, a Wy razem z PL-em, czyli ze mną. I kto inny jak nie nasza Ania jest w stanie coś powiedzieć ciekawego na temat tego miasta. To jest kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, co przygotowałaś dla nas ciekawego na temat miasta Barnsley? Barnsley to miasto w South Yorkshire w Anglii, znane ze swojego przemysłowego dziedzictwa, zwłaszcza górnictwa węgla i przemysłu szklanego. Mimo że kopalnie zamknięto pod koniec XX wieku, miasto wciąż zachowało swoją silną tożsamość robotniczą. Ciekawostki o Barnsley: dialekt i kultura. Barnsley słynie z mocnego akcentu Yorkshire i tradycyjnej gościnności. Barnsley FC, lokalny klub piłkarski, ma wiernych kibiców i spędził kilka sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej Anglii. Kendray Street Market, jedno z najbardziej znanych targowisk w regionie, oferujące lokalne produkty i rękodzieło. Barnsley Bitter. Miasto ma bogatą tradycję piwowarską, a Barnsley Bitter to kultowe piwo wśród mieszkańców. Wentworth Castle Gardens. Piękne ogrody i historyczne miejsce niedaleko miasta. Idealne na spacery. Panie i panowie, witamy w Barnsley. Dobra, jestem na miejscu Salt and Pepper w Barnsley i czas na wyczekiwany przez mojego drogiego przyjaciela Bartka żurek. I z tego, co się orientuję z facebookowych postów, oni serwują go w chlebku, a takowego jeszcze nie spotkałem. Także zapraszam ze mną, Salt and Pepper Barnsley, ale zobaczcie w ogóle jakie miejsce mam. Tutaj już jest miejscówka. Nie wiem co.
Dobra, póki co wjedzie coś, przez co już ta miejscówka ma mega plusa. No i co, ale zaczekamy na gwiazdę dzisiejszego epizodu. Ta gwiazda wjedzie też za chwilę. Dobra, zanim gwiazda wieczoru wjedzie, to wjedzie mniejsza gwiazdeczka tego epizodu w postaci szocika. A że to jest wódka czysta, a ja jej nie lubię. Czego się nie robi dla subskrybentów i drogich was widzów. Jakby co złama europejskie prawo z tą nakrętką. Dobra, wasze zdrówko za dzisiejszy epizodzik i za dzisiejszą potrawę, którą jem. Dla ciebie, Bartek, 5 i dla was też. Nie było aż takiej tragedii z tą wódką. Hej, dzisiaj mamy żurek. Żurek podany w chlebie i nigdzie go indziej nie spotkałem na moje 14 epizodów. Zapach jest powalający. A że ostatnio miałem przyjemność spotkać Radka, bardziej doświadczonego pożeracza schabowych niż ja. Powiedział mi, żebym nie solił, nie pieprzył póki co i sobie spróbował. I posuwam ciebie, Radzio, i spróbujemy. Przepyszne. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle w tym kociołku. One będzie bardziej gorzkie niż... Dobra, chlebek jest kiełbaska, jest schowane jajeczko. Pamiętacie, jak zawsze mówię o młynkach do soli i pieprzu, że to jest taki nice touch i w ogóle to tutaj jest bardzo wiele takich nice touchy, a to jest sól i pieprz. Patrzcie. Mega dobre i mega gorące. Także zamawiając tego żurka, uważajcie. Ale na smak, o smak możecie być spokojni, bo jest pyszny. I ten chlebek jest taki świeżutki. Dobra, jak widzicie, wjechał pierś z kurczaka w panierce sezamowej i ja nigdy w życiu nie jadłem panierki sezamowej. Domyślam się może jaki to będzie smak, ale nie ma co zgadywać, trzeba po prostu spróbować. I jak jak wielu stałych bywalców na kanale wie o tym, że ja ogólnie nie jestem kurczakowym fanem na eating out, bo po prostu kurczak, indyk jem praktycznie codziennie to i jeżeli gdziekolwiek jestem, to staram się jeść co innego, ale to wygląda smakowicie, patrzcie na to. Widać sezamek i ta pierś też jest nawet w kształcie serca i jest spora. Do tego fryty, nie chciałem ziemniaków wyjątkowo. I co? I czas zjeść, spróbować. Mega myślina leci już.
Idealnie, ten sezam się idealnie komponuje w kurczaka. Naprawdę, nigdy w życiu go nie jadłem, ale lepiej dla mojego dobra twierdzę z moją mamą, ale jestem przekonany, tak jak w Crew jadłem fish and chipsa z panierką kukurydzianą i jej też nigdy nie jadłem, tak jestem przekonany, że pierś z kurczaka z sezamem nigdy nie jadłem, a ta smakuje naprawdę wyśmienicie. Ale jak to mówią, nie samą piersią żyje człowiek. Trzeba fryty spróbować. To jest bardziej fries. Są takie cieniutkie frytki. Do tego suróweczki. Są dwie suróweczki, są buraczki. I są takie, ja bym to nazwał taka jesienna sałatka, którą ja praktycznie jakby co to robię. Czyli są przeróżne warzywa, kukurydza, por, marchewka starta i chyba majonezik albo jakiś dressing. Reszta. Tak, naprawdę taki orzeźwiający smak tej suróweczki, buraczki. O, te buraczki też są dobre. No. Salt and pepper. Póki co daje radę. Nie ma to jak sobotni, bo jestem tutaj w sobotę. Obiadek, pyszny kurczaczek z panierką sezamową, friesy, suróweczki, popić moim ulubionym napojem i od razu podkreślam, nie jestem alkoholikiem. Brawo. Wasze zdrowko. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Są 3 gałki lodów tutaj. Zaraz wam bardziej pokażę, bo póki co to jest zamieszanie. Dobra. Widzę, że jest Oreo, takie ciasteczko skruszone, jest bita śmietana i są 3 gałki lodów do wyboru. Macie różne. Ja po prostu wybrałem sobie bakalię, miętową czekoladę i KitKata. Zaraz zobaczycie, ile tam jeszcze mają smaków. A ja się zabieram za to, bo już się nie mogę doczekać, bo naprawdę lody zjeść w polskiej restauracji w lutym to jest coś bardzo niespotykanego. Bakalia. Dobre. Mięta z czekoladą. Pyszoka i KitKat. Dobra, żeby nie spadło. Tak to wygląda. Mega. Kawa. Idealne połączenie dla Pela, niesłodzona kawa bez mleka i deser do tego. I 2 najstacze, jeżeli chodzi o deser, czyli wafeleczek, on wcale nie musiał tu być, i Biscoff. Dobra, opuszczamy Salt and Pepper, opuszczamy Barnsley i witamy w moim studiu. Żegnaliśmy Salt and Pepper, żegnaliśmy Barnsley, a teraz jesteśmy u mnie na podsumowaniu. I co? Może zanim
ceny, zanim to całe podsumowanie będzie i werdykt, to takie pierwsze myśli, które mi nachodzą do mojej łepetyny. Przede wszystkim przepiękny lokal, naprawdę ślicznie prezentujący się i takie, jak zawsze podkreślam, nice touche, a tutaj było parę tych nice touch. Zacznijmy od tego, że serwują alkohole, jak w restauracji przystało. Zacznijmy od tego, że są wykałaczki. Są wykałaczki dostępne, wiadomo, różnie, każdy ma różnego rodzaju szpary pomiędzy zębami i nie ma chyba nic gorszego jak siedzieć i sobie cmokać, nie? Bierzesz sobie wykałaczkę, idziesz sobie do toaletki i sobie ogarniasz zęby. Kolejna rzecz, młynki, sól, pieprz, ja już podkreślałem to, że to są fajne nice touche, malutkie ciasteczko do kawki, ślicznie wszystko przystrojone. Menu jest masakrycznie duże, nie chciało mi się, musicie mi wybaczyć, nagrywać prawie minutowego filmiku z każdej strony. Wejdźcie sobie na ich Facebooka, wejdźcie sobie na ich stronę internetową, bo mają pro stronę internetową. Oczywiście to wszystko zamieszczę w komentarzu i w opisie filmiku. Kolejna rzecz, lody. Mają lody, normalne nagałki, różne smaki. No i dobra, żeby nie przedłużać, PL był dzisiaj w Salt and Pepper w Barnsley. Jechałem tam przez Ciebie, Bartek, bo chciałeś żurek, a kto jak to przez 14 epizodów, jakie już wleciały na ten kanał, Salt and Pepper jako jedyny serwuje żurek w chlebku i takowy chciałem zjeść. Żurek w chlebku może od razu zamiast biadolenia i przedłużania epizodu niepotrzebnie wjeżdżamy w cenki. Żurek w chlebku, który był przepyszny, ten chlebek był przemięciutki, kosztował 7 funtów i 30 pensów. Oczywiście na początku musiała wjechać, jak to w restauracji, wódeczka, shot wódeczki, czystej wódki z sokiem jabłkowym. Shot kosztował 3,50, sok jabłkowy kosztował 2,50. Główne danie i to było coś, tak jak mnie już śledzicie, nie jestem fanem kurczaka, jak jem out, ale tutaj chciałem spróbować kurczaka w panierce sezamowej. Dowiedziałem się od mojej ukochanej mamuśki, którą pozdrawiam, że takowej nigdy w życiu nie jadłem. I to było to, i tak samo jak było w Crew, że była panierka kukurydziana, ryba. Nie oglądałeś Crew? Wyskoczy sobie. Idealne jedzonko i kurczaczek też był naprawdę idealny. Pyszny kurczaczek, spora porcja, frytki mrożone, tylko że to nie były takie frytki, tylko ja to mówię na to friesy, to chyba po prostu się na to mówi friesy, bo one są takie cieniutkie i ten cały obiadek kosztował 12 funtów i 30 pensów. Nie mogło być inaczej, jak podane piweczko do takiego obiadku. I to ich przepyszne piweczko podawane w fajnym kufelku kosztowało 5 funtów. Na deser właśnie to jest to, że było i jabłecznik, były pancake'i bodajże, gofry, ale najważniejsze, bo coś innego, były lody. Wziąłem sobie pucharek z 3 smakami. Wziąłem sobie smak KitKata, Choc Mint, moje jedne z ulubieńszych, i bakaliowe. Ślicznie podane i cały ten pucharek kosztował 6 funtów. Do tego nie inaczej, kawałek drogi do siebie mieliśmy. Czarna kawuszka, czarna kawa kosztowała 2,20. Salt and Pepper Barnsley, za całość zapłaciliśmy 42,68. A jeżeli spytasz się, dlaczego taka kwota, to ja, PL,
już Ci spieszę z odpowiedzią, bo do końcowego rachunku jest doliczane 10% service charge i w tym przypadku to było 3,88. Spytasz się, 3,88 service charge, nie fair, czemu? Nie wiem, no uważam, że to jest raz, że to jest restauracja naprawdę fajna, w wielu miejscach, nie wiem, no chyba, że po prostu stołujesz się w barach mlecznych albo w jakichś McDonaldach, w wielu miejscach takich fajniejszych jest doliczany service charge, 3,88 uważam, to jest bardzo mała kwota za miłą obsługę, fajnie to wszystko podane, fajna atmosferka, świetne jedzenie, ten kurczaczek naprawdę pyszny, żurek, kosmos, ludu, przyjeżdżać do Salt and Pepper i sobie naprawdę skosztować fajnego jedzonka w fajnej atmosferze. Jako ciekawostkę podam Wam, że jeżeli wchodzicie do tego lokalu, to po lewej stronie na takiej fajnej półeczce są świeczki, różne woski i to ogólnie jest tworzone przez koleżankę Monikę z Facebooka, to znaczy jest ona na Facebooku, Land of Candles. I ja sobie wziąłem to, bo ja po prostu lubię takie klimaty. I co? No chyba lepiej sobie wziąć taką świeczkę, wdychać te naturalne olejki albo świeczki robione na bazie czegoś naturalnego, niż te wszystkie przetworzone badziewia z jakichś marketów. Zobaczcie sobie Moniki profil, prawdopodobnie też robi jakieś wysyłki czy coś. A jeżeli jesteście w Salt and Pepper, to możecie sobie kupić po prostu taką świeczkę dla kogoś bliskiego albo dla siebie, jak uważacie. Tak czy tak, ja sobie to wziąłem i ta świeczka nie jest do ogólnego rachunku, ale fajnie się tam wybrać, zjeść jedzonko, a jeżeli macie ochotę, to sobie po prostu wziąć świeczkę albo olejki. No i co? Wilk syty i owca cała i każdy będzie zadowolony. Spytałem się na koniec, jak tutaj wygląda sytuacja z jakimś lokalem na wynajęcie, czy może jakieś organizują imprezy, uroczystości i tak, dostałem odpowiedź potwierdzającą, że robią maksymalnie do 50 osób i jest też możliwość, czy to jest impreza taka, że ludzie po prostu siedzą i jedzą kotleta, czy siedzą, a w drugim pomieszczeniu tany. Także jeżeli chcecie coś sobie wynająć naprawdę w fajnym lokalu, bo ten lokal naprawdę ślicznie wygląda, to kontaktujcie się z nimi, Facebook będzie, tam numery telefonów, czy na Messengerze napiszcie sobie i co? No i wspierać takich ludzi, bo naprawdę to, co mówiłem na początku, że sądząc po tych postach, że dają z siebie kawał serducha, to zjedząc tam i będąc tam, widząc to wszystko, te małe szczególiki czy coś, to widać, że ten kawał serducha jest tam zostawiony i fajnie, że mogłem wesprzeć Was, to znaczy właścicieli. Fajnie, że mogłem tam pojechać sobie, zobaczyć, Wam pokazać i może, mam nadzieję, że któryś z Was albo któraś z Was wybierze się tam na obiadek, na przykład niedzielny. Czemu nie? Dobra, po całym tym lukrze wylanym na Salt and Pepper z mojej strony, kolejny plusik za nazwę. Jak wiecie, ja jestem fanem anglojęzycznych nazw polskich miejscówek. Polacy wiedzą, że i tak to jest polska miejscówka, a takiego Anglika albo obcokrajowca nie odstraszy karczma Bartłomieja czy coś, także plusik. No i co? Ceny mamy, wajby, to wszystko jest już powiedziane. Czas na werdykt. Salt and Pepper, Barnsley. To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Miejscówka smaczy. Nie mogło być inaczej. Fajne jedzenie, fajne. Po prostu to jedzenie jest naprawdę przepyszne. Żurek w chlebku podawany challenge'uje polskie miejscówki. Czy w ogóle macie też jakieś taką samą formę podania żurku? Super obsługa, mega śliczny lokal. Cozy, ale jest po prostu naprawdę ślicznie tam, nie? Jest alk podawany, jest fajne jedzonko, lody, są same plusy. Parking na zewnątrz jest, ale on jest płatny.
Także jakby co, nie wiem, no ja też nie jestem lokalny, może tam są jakieś, bo zazwyczaj są nieraz takie kruczki, że wiesz, że gdzieś tam za rogiem sobie zaparkujesz za darmo, ale przynajmniej przy tej miejscówce trzeba zapłacić. Na spokojnie 1,5 godziny Wam starczy. Mnie kosztowało w sobotę bodajże 2,50, ale w niedzielę z tego co patrzyłem na znaku jest za friko. Przyjeżdżajcie, wspierajcie, odwiedzajcie, zobaczcie sobie ich Facebooki, zobaczcie sobie Moniki, też Facebooka, bo takiego też podam. No i co? Epizodik standardowo, niedziela, godzina 19. Ja dziękuję Wam za Waszą tutaj obecność, za to, że spędziliście te parę minut z PL-em, czyli tutaj z tym gościem. Życzę Wam standardowo spokojnego tygodnia w pracy, chyba że szczęściaro albo szczęściarzu nie pracujecie, jesteście na urlopie teraz i Wy właśnie super mili właściciele jesteście na urlopie, także Wam życzę fajnego wypoczynku. No i co? Do następnej niedzieli. Cześć Wam.